Model Pace Pro to najnowszy zegarek ze stajni Corosa. Nazwa sugeruje kontynuację serii Pace, którego recenzowaliśmy już na kanale. Z drugiej jednak strony zegarek ten ma wiele cech, które wskazują, że seria przechodzi sporą metamorfozę. Jakie to są zmiany i czy zegarek jest ciekawą alternatywą dla fanów sportu? Sprawdziliśmy to dla Was. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Sprawdziliśmy dla Was dokładność pomiarów GPS i nadgarstkowego pomiaru tętna. Przeprowadziliśmy testy biegowe spokojne, interwałowe oraz trybu siłowego. Zweryfikowaliśmy również działanie nawigacji i wyznaczania tras. Sprawdziliśmy nowości względem poprzednika oraz działanie baterii. Pace Pro wygląda bardzo sportowo, zwłaszcza w szarej wersji kolorystycznej z czerwonym guzikiem. Mimo że zegarek jest kompozytowy, to przycisk i koronka sprawiają wrażenie solidnych. Najważniejsza jednak zmiana dotyczy ekranu. Wprowadzono po raz pierwszy w historii Corosa ekran AMOLEDowy. Na tej zmianie koncentrowała się większość komunikatów marketingowych po premierze tego modelu. Zegarki Corosa wyróżniały się ekstremalnymi wynikami żywotności baterii na jednym ładowaniu, więc byliśmy ciekawi, jak to wpłynie na jego wyniki. Nie mniejszym zaskoczeniem była dla nas wielkość koperty. Poprzednik miał jedynie 42 mm średnicy i z pewnością należał do tych najmniejszych w ofercie, a model Pro ma aż 46 mm, przez co zrównał się z wyższym modelem Apex 2 Pro. W dodatku jest szerszy, co przekłada się na wagę. Obecna to 49 gramów. Te gabaryty stawiają go w szeregu z innymi modelami średniej wielkości jak seria Forerunner, Vantage V3, Suunto Race S czy w świecie smartwatchy Huawei Watch GT. Wyświetlacz urósł o 1/10 cala do 1,3. Rozdzielczość ekranu to 416 na 416 pikseli. Materiały użyte do produkcji zegarka to szkło mineralne oraz polimer wzmocniony włóknem szklanym. Pasek w zestawie to wersja silikonowa o szerokości 22 mm. Zdecydowanie podoba nam się projekt paska. Jest oryginalny i dopracowany. Zapięcie posiada system szybkiego mocowania, ale nie jest to taki standardowy pasek. Coros zdecydował się na nietypową końcówkę, przez co nie dokupimy tak łatwo paska. Musimy wybrać dedykowany do tego właśnie modelu. W zamian pasek oferuje lepsze okalanie nadgarstka, co powinno się przełożyć na lepsze trzymanie na ręce i co za tym idzie, lepsze pomiary. Podobne rozwiązanie stosował Polar w modelu Vantage V2 oraz Suunto w modelu 9 Baro. Sprawdźmy, co nowego jeszcze posiada model Pace Pro. Coros od samego początku w swoich modelach stosował ekrany dotykowe, jednak dotyk ten nie był taki pełny, responsywny, to znaczy nie dało się kliknąć w dowolną ikonę i w nią wejść, tylko trzeba było przesuwać się po ekranie po kolei. W modelu Pace Pro jest już taki ekran, jaki znamy ze smartfonów i to robi różnicę. Po raz pierwszy Coros monitoruje również drzemki w ciągu dnia. To jest bardzo fajna funkcjonalność, znana m.in. ze smartwatchy czy zegarków Garmina. Wbrew pozorom jest to cenna i ciekawa informacja. Extender to nie jest nowość tego modelu, ale ogólnie oprogramowania Corosa, które weszło również do starszych modeli. Funkcja ta w prosty sposób umożliwia nam eksport w czasie rzeczywistym danych z zegarka podczas aktywności na większy ekran smartfonu lub tabletu. Może to być tętno podczas ćwiczeń siłowych lub mapa nawigacji podczas biegu. Dzięki tej funkcjonalności mamy możliwość utworzenia grupy, dodania użytkowników i śledzenia jej na mapie w czasie rzeczywistym. Możemy sprawdzać nie tylko lokalizację, ale również tempo poruszania się wszystkich uczestników. Zobaczmy, jak poradził sobie w teście GPS. Zegarek odbiera wszystkie 5 systemów satelitarnych o podwójnej częstotliwości, co powinno się przełożyć na znakomite pomiary. Sprawdźmy, jak poradził sobie w terenie mieszanym. Na początku w niskiej zabudowie ślad podąża poprawnie. Dobrze radzi sobie również na zakrętach. Następnie w biegu przez gęsty las ślad trochę faluje. Mimo falowania sygnału w tym miejscu wskazania tempa na zegarku nie skakały, cały czas były poprawne. Dalej zegarek radził sobie różnie. Raz bardzo poprawnie, raz odstawał dłuższymi fragmentami o około 2-3 metry od faktycznej trasy biegu. W gęstej zabudowie pomiędzy wieżowcami też minimalnie pobłądził, ale nie było źle. Końcówkę trasy odwzorował świetnie. Dystans zmierzył idealnie 7 km. Wskaźnik dokładności GPS wyliczyliśmy na poziomie 80%. A jak poradził sobie Coros z pomiarem tętna na nadgarstku? Sprawdziliśmy to podczas naszych standardowych testów. Wykonaliśmy 2 biegi interwałowe i 2 jednostajne. W biegach jednostajnych w obu przypadkach poradził sobie znakomicie. W jednym na początku zanotował lekkie odchylenia, ale później było dobrze. W drugim biegu od samego początku notował dobre wyniki.
Potwierdzają to wyniki do 2 uderzeń tętna na poziomie 93 i 96%. W biegach interwałowych było tylko niewiele gorzej. W pierwszym biegu Coros odzwierciedla ślad świetnie, tylko z kilkusekundowym opóźnieniem. To spowodowało, że dokładność do 2 uderzeń tętna jest na poziomie 69%, ale gdyby ślad przesunąć o 7-8 sekund, pokryłby się z faktycznym. Drugi bieg interwałowy jest bardziej dokładny. W 3 ostatnich interwałach widać minimalne niedokładności, ale poza tym jest bardzo dobrze. Potwierdza to wynik na poziomie 92% do 2 uderzeń tętna. Sumaryczne wyniki wszystkich biegów wyszły znakomicie. Coros uzyskał wynik 8,9 w naszej skali, co jest drugim najlepszym wynikiem naszych testów. Pomimo tego, że Pace Pro jest zegarkiem typowo sportowym, musimy pamiętać, że posiada on również podstawowe funkcje smartwatcha. Zegarek odbiera powiadomienia podczas codziennego użytkowania oraz podczas treningu. Pomoże nam znaleźć nasz telefon oraz umożliwi słuchanie muzyki w trybie offline, na które przeznaczono 32 GB pamięci. Oznacza to, że możemy potraktować go jako dysk, na który zgramy swoją muzykę w formacie MP3. Sam zegarek nie ma głośnika, więc odtwarzanie muzyki jest możliwe wyłącznie w parze ze sparowanymi słuchawkami. Coros w swoich materiałach mocno akcentuje poprawę procesora. Podaje nawet podwojenie jego mocy, co przekłada się na 30-krotne zwiększenie wydajności obsługi grafiki i map. Możemy to potwierdzić. Mapy zoomują i przesuwają się błyskawicznie. To sprawia, że korzystanie z nich jest bardzo wygodne. A jak sprawdza się sama funkcja nawigowania? Przede wszystkim musimy pobrać mapy na zegarek, a następnie wytyczyć trasę. Obie te rzeczy można wykonać tylko w aplikacji. Na szczęście robi się to bardzo szybko i wygodnie. Samo nawigowanie jest przydatne, komunikaty pojawiają się z odpowiednim wyprzedzeniem, ale też nie za późno. Sam komunikat jest bardzo dobrze widoczny. W dodatku nie musimy być cały czas na ekranie mapy. Gdy jesteśmy na innym ekranie, np. pokazującym tempo i tętno biegu, to ekran sam się przełącza na mapę w momencie pojawienia się komunikatu, po czym po kilku sekundach wraca z powrotem. Czasem nawigacja każe wykonać 2 skręty zaraz po sobie, ponieważ przy wyznaczaniu wybrane zostały ścieżki bardzo blisko siebie. Na szczęście mapa dobrze pokazuje trasę przebytą i tą do pokonania, przez co nie ma wątpliwości, gdzie mamy się kierować. Po zejściu z trasy zegarek informuje o tym fakcie, komunikaty nie są namolne, powtarzają się co około 2 minuty. Po wejściu z powrotem na ścieżkę nie ma żadnego komunikatu. Szkoda. Zegarek również nie pokaże nam wskazówek, jak wrócić na trasę. Musimy to zrobić samodzielnie na podstawie mapy, która dzięki szybkiemu działaniu i koronce jest naprawdę świetna w obsłudze. W przypadku marki Coros warto wspomnieć o trybie siłowym. Jest to poza Garminem jedyna marka, która wspiera liczenie serii, powtórzeń i czasu przerwy między nimi. Od Garmina różni się tym, że nie rozpoznaje ćwiczenia samodzielnie. Garmin stara się rozpoznać i określić wykonywane ćwiczenia i można to obejrzeć w aplikacji Connect. Coros tego nie robi, ale można ręcznie wskazać, jeżeli nam na tym zależy, jakie partie ćwiczymy, czy to są górne, dolne czy core. Coros z kolei lepiej pokazuje liczbę serii, które są cały czas wyświetlane na ekranie. W Garminie widzimy numer serii tylko przez kilka sekund po wciśnięciu lapa. Samo liczenie powtórzeń działa bardzo poprawnie, nie odnotowaliśmy większych różnic. Niestety nie ma możliwości skorygowania tej liczby. Coros wprowadził możliwość odliczania przerwy. Jest to super pomocne, ale dziwne, że można ustawić maksymalnie 1-minutową przerwę. Po odliczeniu ustawionego czasu timer daje sygnał dźwiękowy i dalej liczy czas przerwy. Coros słynie z wydajności baterii w swoich modelach. Seria Vertix i Vertix 2 była rewolucyjna w tej kwestii i pokazała, że zegarek może wytrzymać do 60 dni na jednym ładowaniu, co było i nadal jest osiągnięciem rekordowym. Nawet seria Enduro z ładowaniem solarnym nie zbliża się do tego wyniku, ale to były zegarki z ekranem MIP. Jak poradził sobie Pace Pro? Na papierze wygląda nie najgorzej jak na AMOLED. Do 20 dni w trybie zegarka bez AOD. Z Always On Display już jednak tylko 6 dni, co uważam, że jak na zegarek sportowy to trochę mało. Sprawdziliśmy to w praktyce. Zegarek ustawiony na najdokładniejszym GPS, Always On Display, jasność wyświetlacza średnia oraz zawsze włączony ekran podczas aktywności. W tym czasie wykonaliśmy 4 godziny aktywności z GPS jak bieganie czy rower oraz 2 godziny aktywności w pomieszczeniu jak siłownia i bieżnia. Zegarek był również przez nas intensywnie testowany, więc ekran był często podświetlany. Zegarek nas zaskoczył i wytrzymał pełne 10 dni testów. W kontroli baterii pomaga panel, który pokazuje nam czas ostatniego ładowania i ile procent zegarek zużył baterii każdego dnia. Jest to jedyna marka, która tak klarownie udostępnia klientom tego typu dane. Przy baterii należy wspomnieć o ładowarce do zegarka, która jest w formie breloka. Jest to fajne i starannie zaprojektowane. Dzięki temu możemy ją mieć zawsze przy sobie i naładujemy zegarek dowolnym kablem USB typu C.
Jakie jeszcze zauważyliśmy plusy i ciekawostki w tym modelu? Dzięki koronce w zupełności wystarczają 2 przyciski na zegarku do nawigowania po menu lub po mapie. Samo jej ułożenie również jest na plus, ponieważ jest lekko uniesiona do góry, przez co unikamy przypadkowego wciśnięcia. Były zawsze obawy o jej wytrzymałość, ale to jest nasz 4. testowany zegarek tej marki i nie mieliśmy z tym nigdy problemów. Dotyk potrafi się włączać przez odzież lub wodę. W Garminie można dotyk wyłączyć, tu dodano jego blokadę. Można go wyłączyć lub ustawić odblokowywanie koronką. I tu kolejny plus, można ustawić odblokowywanie za pomocą przekręcenia koronki lub jej przytrzymanie. Coros dopracowuje swoje produkty, jak na przykład pasek w tym modelu. Wszystko wydaje się być dopracowane. Marka stara się nie tylko gonić konkurencję, ale również wprowadzać innowacyjne rozwiązania, jak na przykład funkcja Extender, ładowarka w formie breloka czy zapięcie zegarka szeklą dla wspinaczy. A co naszym zdaniem wymaga poprawy? Ikony w panelu nawigacyjnym są jak w zegarku dla dzieci, duże i kolorowe, nie zawsze też graficznie intuicyjne. Jest to dość dziwne, ponieważ ikony aktywności sportowych są świetne, surowe i twarde, fajnie jakby to uspójnili. Menu nie zawsze radzi sobie z pomieszczeniem tekstu po tłumaczeniu na język polski, gdzieniegdzie ucina fragmenty tekstu, np. w ustawieniach. Podpis powinien się przesuwać lub dostosowywać swoją wielkością do przestrzeni, jaką posiada. Extender nie przenosi wskazówek nawigacyjnych z zegarka na smartfona. Przez to nasz telefon nie może zastąpić licznika rowerowego, mimo że sama mapa i nasze położenie się wyświetla. Dodatkowo zegarek w tym trybie się wygasza mimo Always on Display, a podświetla się tylko w momencie informacji o zakrętach. Mamy nadzieję, że to zostanie wprowadzone niebawem aktualizacją. To byłby spory plus Corosa. Podsumowując, Coros Pace Pro to kawał solidnego zegarka. Mamy wrażenie, że Coros cały czas stara się coś ulepszać i zmieniać w swoich modelach. Jest trochę rzeczy do poprawy, ale mimo to zegarek ten może zaspokoić potrzeby zdecydowanej większości sportowców.